już mam szykować maść na smarowanie pleców? To ja już pójdę, przygotuję tą maść. Oczywiście całego procesu sadzania nie będę Wam pokazywać, bo czas nas goni, robi się ciemno, a po drugie, kto by to oglądał, jak ja bym całe pole leciała, sadziła ziemniaki. Sadzimy ziemniaki, jest sam początek maja i króciutko chciałam Wam pokazać, jakie w ogóle odmiany wybraliśmy na ten sezon 2024. Odmian będzie 3 i w tym będzie jedna odmiana, która będzie powtórzona z poprzednich lat, natomiast reszta to wszystko nowe, także nie wiemy jak wyjdą, ale mam nadzieję, że fajnie. Widzieliśmy jak wyglądają te ziemniaki, mniej więcej wiemy do czego będą, więc mam nadzieję, że się sprawdzą. Może króciutko Wam powiemy troszeczkę jakie odmiany i mniej więcej pokażemy jak wygląda ziemniak. I tutaj napomknę, raz pokazywałam we filmiku, proszę cofnijcie się do moich filmików z zeszłego sezonu albo z początku tego roku. Byłam w sklepie ogrodniczym, słuchajcie, ziemniaki, sadzeniaki to jest drogi biznes, naprawdę drogi i ceny są dość wysokie. Za kilogram, za 2 kg ziemniaków, jeśli kupujecie w sklepie ogrodniczym, ceny są z kosmosu. Przejdźmy tutaj do tych odmian teraz może. Pokażemy króciutko jakie odmiany. Może zacznę od tej. Widzicie, ziemniaki już kiełkują, tak zostawiamy je zawsze w ciepłym miejscu, przykrytym, ciemnym i czekamy aż zakiełkują, bo zauważyliśmy, że jest większa szansa wtedy, że fajnie wybijają, a nie leżą w tej ziemi nie wiadomo ile i się doczekać potem nie możemy, więc to się nam sprawdza i to samo zastosowaliśmy w tym roku. Są już małe kiełki. Pierwsza odmiana. Vivaldi. Odmiana Vivaldi. Ta odmiana Vivaldi jest wczesną odmianą. Powinna być dużo wcześniej niż reszta ziemniaczków. Takie skórka jest taka żółta, prawda? A w Takie- środku, wiesz jakie są w środku? No nie wiem, jeszcze nie próbowali tego. Aha, okej, czyli to jest nowa odmiana, nie wiemy jakie są w środku. Skórka jest taka kremowa. Tutaj takie różowawe Osprey. kiełki. Osprey. Osprey. Też nie znamy. To jest pierwszy raz. Też taka ten podobno ziemniaczek. bardzo duże ziemniaki. Podobno giganty. Podobno naprawdę ogromne ziemniory. Pisało, że Także masz zobaczymy. potato, czarne ziemniaki? Tak, na ubite ziemniaki na pióre. Na piórę, Tak, takie pióre. I do czego jeszcze? No i do zwierząt też się nadają. Te I do używają zwierząt? do zwierząt bardzo. No właśnie, no bo przecież my mamy kury, my mamy zwierzęta, kaczki, więc Mi się widzi, że z tego tytułu, że są bardzo duże jak rosną. tak, bardzo wydajne podobno. No nie wiem, wypróbujemy, to się wypowiemy. Taką opinię dostaliśmy, że są duże, idealne właśnie jak do zwierząt. A tutaj co mamy w tej trzeciej? Rósne. Rostery. To te ziemniaczki mieliśmy już w zeszłych sezonach. Czerwone, twarde, na masz, idealne. Na Czerwona frytki też skórka. dobre. Natomiast kiełki kremowe. One są dobre do większości naszych rzeczy i smakowane Tak. podchodzą mega. Takie właśnie zbliżone do polskich, nie taki smak Nie są pastewny. wodniste, są takie... Tak, fajne. także może się sprawdzą. Także ruszamy, nastała ta wiekopomna chwila. Czekaliśmy jak wieki całe, jest dopiero początek maja. A z tego co wiemy, to farmerzy myślisz już posadzili Jeszcze końcem nie kwietnia, zaczęli. czy jeszcze nie? Oni tutaj początek maja, koniec kwietnia, końcówka. Zwykle końcem kwietnia sadzili, a w tym roku my mamy tym roku pole się ziemniaczane opóźnili, niedaleko i ja nie widziałam tam prac, żeby Jeszcze było nie sadzenie. zaczęli, ale myślę, że przez to, że było tak zimno ostatni tydzień pewnie. Było zimno, może to wszystko opóźnili. Ale jak oni tam sypną chemią, to i tak wyprzedzi wszystko. My natomiast nie stosujemy chemii, naturalnie to będzie wolniej rosło. Dlatego startujemy w pierwszy weekend maja. Rządki podsypaliśmy bardzo wysoko. Będziemy je sadzić tak okopowo, tak jak robiliśmy to w zeszłych sezonach. Bodajże w pierwszym roku zrobiliśmy to źle, bo zrobiliśmy na płaskim terenie, grządeczki jakieś tam
jak na Nie zwykłe mamy sprzętu warzywa. takiego do kopania dobrego. I Nie ma sprzętu dobrego, ta spalinówka to wszystko fajnie gra i za małe buczy. koła są po prostu i nie da Ale rady co uciągnąć. się można męczy na tym, to jego. To czasami wygląda, że tak lekko, ale czasami wygląda, że to faktycznie męczące to jest. Trzeba to pchać, trzeba tym lawirować, oporne to jest bardzo. I zrobić takie grządki głębokie, to też się musiałeś namęczyć. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, no 3,5. Ile wszystkich planujesz? 10. 10 zaplanowanych jest takich i na długość około będzie 10 metrów? 11 metrów. 11 metrów i 10 takich grządek. Dobra, ruszamy, bo słuchajcie, ciężkie to jest, ciężka ta robota przy tym jest, bo potem samo sadzenie, zasypywanie to już nie jest tak źle, ale stworzenie w ogóle tych takich bardzo wysokich, okopowych grządek to jest naprawdę wysiłek mega. W tamtym roku te rządki były węższe, w tym roku postanowiliśmy zrobić szersze, bo ziemniaki się nie mieściły, wychodziły na zewnątrz. Także w tym roku są wyższe i jeszcze po wsadzeniu będą nadsypane już ręcznie. One to Ale lubią, na no nie? koniec. Ziemniaki Tak, takie lubią duże okopowe. kopce, duże Tak, kopce. dużo lepsze plony mamy, dlatego Tak. jest roboty przy tym takiej, wiecie, ręcznej, półautomatycznej, ale to się po prostu zwraca potem w postaci dobrego plonu. Słuchajcie, w jaki sposób my sadzimy? Nie mamy sprzętu, więc nie możemy zasypać tego na takie wysokie kopce, na takie rowy, co byśmy chcieli. Więc usypujemy te półmechanicznie sobie te kopce i robimy takie otwory bardzo głęboko, żeby te ziemniaki osadzić. Używamy do tego takiego sprzętu, który się stosuje do sadzenia cebulkowatych roślin, do kwiatów. I tu w te otwory będę sobie wrzucać ziemniaki. Więcej czasu przy tym schodzi, jest bardziej pracochłonne niż po prostu porzucać sobie ziemniaki na jedną stopę. Ale nie mamy jak potem zakopać tych kopców, więc no opcji nie ma za bardzo, a chcemy, żeby ziemniak trafił do takiej wysokiej grządki, więc w taki sposób właśnie u nas odbywa się sadzenie. Ale przerwy takie są, powiedzmy na stopę, o. Czyli standardowo ziemniak idzie bardzo głęboko i idzie w kopiec. Jakby był sprzęt, to byśmy to zrobili normalnie, tak bardzo standardowo, no ale robimy według warunków, jakie my mamy i możliwości, jakie my mamy, no to wygląda jak wygląda. No robić się trzeba, ale efekt, mam nadzieję, będzie dobry. Oczywiście całego procesu sadzania nie będę Wam pokazywać, bo czas nas goni, robi się ciemno, a po drugie, kto by to oglądał, jak ja bym całe pole leciała, sadziła ziemniaki. Więc pokażę Wam tylko mniej więcej, co mam na myśli. Zrobiony jest otwór, wrzucam tego ziemniaka i tak mniej więcej długość stopy odstęp, następny otwór i następny ziemniak. I potem już jest fajna robota, normalnie wrzucamy, tak jak normalnie się sadziło i potem to będzie zasypane. Bardzo duża część pójdzie do zwierząt. Tak, to się zgadza. No ale przecież zamiast kupić, to przecież swoje dam, to też lepiej. I to bez chemii. Bardzo powoli to idzie, właśnie przez te otwory, że musisz robić, wiesz? Byłoby szybciej, jakbyśmy przebiegli, porzucali te ziemniaki, potem tylko zasyp, no nie? No ale nie ma jak. Dobrze Ci idzie. Ja ten rządek już wsypałam ziemniaki, będę szła teraz za Tobą. Także jadę z trzecim rządkiem. Faktycznie głęboko, ale jeżeli to się tak sprawdza, no one lubią tak być zakopane. Mówię, że takie ziemniaki, takie okopowe warzywa właśnie z tego nazwa, bo one lubią być tak obsypane. Całkiem sprawnie mi tu idzie. Zaczęłam od pierwszego rządku. Rolniku, coś za wolno ty te dziury robisz. Ja już jestem zaraz za tobą. Musi pan gospodarz przyspieszyć tę robotę.
Już nie te lata. Nie te lata. Kukusia, Asystentka Koko jak zwykle w akcji. Tak, ona jest przy każdym sadzeniu. Nie opuszcza żadnego warzywa. To już mam szykować maść na smarowanie pleców? To ja już pójdę, przygotuję tą maść. maść końską. Tak. No, naskrzywiałeś się dzisiaj, naschylaliśmy się. To wszystko odczujemy za chwilę. Tak. Już jak mieliśmy pierwszy ból pleców, to śmialiśmy się, kurczę. Sezon uważamy za otwarty. Od razu widać, że jest sezon już ogrodniczy, bo już bóle wróciły. Mamy to, wszystkie ziemniaki już są wrzucone w ziemię. Wyszło dokładnie 8 rządków. Myśleliśmy, że może wyjdzie 10, ale rządki są dość szerokie. I teraz jak już wrzuciliśmy każdego ziemniaczka tutaj, to będziemy to zakopywać, zasypywać motyką, czyli wszystko będzie wykonane ręcznie. I będą wysokie okopy porobione, także mam nadzieję, że plon uda się i będziemy zadowoleni. Nie ma tego dużo, ale jak się robi ręcznie, to bardzo dużo czasu schodzi i człowiek się naprawdę orobi, bo nie ma mechanizacji, nie wpadnie się traktorkiem, nie zrobi się tego sypów. Ale cieszę się, że się udało wreszcie posadzić te ziemniaki.